Druga część 5. sesji. Moi drodzy, zaczyna się. Rówenie. Stoisz z tyłu sceny. Zaraz będziesz wchodzić. Będziesz przedzierać się przez zasłony sceny. Grajkowie z boku zaczynają odgrywać muzykę, którą możemy usłyszeć teraz. Wchodzisz? Wchodzę na scenę i zaczynam powoli, po czym szybko podbiegam do burty, tak trochę zaczynając przeskakiwać z nogi na nogę, chodząc od lewej do prawej strony. Parę osób udaje, że wiosłuje. Podnoszę rękę nad oczy, tak jakbym sobie zasłaniał słońce i... Me oczy! Lądy widzą. I rozglądam się właśnie podekscytowany widocznie, skacząc. I nagle leci w twoją stronę wielki kamień. Wiesz, że to nie jest prawdziwy kamień, zrobiony z czegoś, ale pomalowany kamień. Uderza w statek i nagle ktoś wodę spod sceny zaczyna wylewać, tak jakby symulując, że okręt zaczyna tonąć. Nasz okręt rozbity. Nie mamy jak ruszyć. Drewna nam trza. Kamraci i wskazuje na publiczność. W ręce siekierki. Działamy. Trzeba ruszyć. Na takich kółeczkach wyjeżdżają drzewka takie małe, które są po prostu przyozdobione. To są po prostu ścięte drzewa z doczepionymi liściami. Ja dostałem jakąś siekierę w sumie. Jak patrzysz tam pod pokład, to tam się znajdują rekwizyty różne. Okej, no to podnoszę siekierę, podrzucam ją tak sobie w ręce i podchodzę zdecydowanie do tego drzewa, no i zaczynam udawać, no uderzam w nie, jakbym chciał je ściąć. Mhm. Kółka się trochę przesuwają, drzewko jedzie do przodu. Staram się je przytrzymać tak stopą, żeby stało w miejscu. Mhm. Cyklopsarycz! No to w takim razie, jeśli Haru to słyszy, to wydaje z siebie najbardziej taki po prostu z grdyki, taki ryk. Najmocniejszy po prostu jak potrafi. O! Ruwen tak zdecydowanie trochę zdziwiony, rozgląda się dookoła, co się dzieje. Publiczność zaciekawiona. Zza kurtyny wyłania się parę osób, parę elfów. W tym wyjawia się Brigette. A inaczej ubrana, nie tak jak na osobę zajmującą się końmi, tak? Czyli w takich bardzo roboczych ubraniach. Teraz jest w sukni białej. Jest bardzo ładna. Ma piękne warkocze porobione, przechodzące jej z czoła do tyłu. Niektóre ma rozpuszczone włosy. Ma takie niebieskie motyle wyhaftowane w tą suknię. To Ruwen zarzuca tą sobie, widząc to, siekierkę na ramię. Podchodzi trochę bliżej do nich. Jam jest Wysław, kapitan Szaladinów, elfów, co na drewnie sylane żyją, którym fale szalasy. Przemierzam te dzikie wyspy. Jam jest Danan, z Airolanu wysłana, by zobaczyć te dziewicze wyspy i oddać hołd naszej matce Cylanie. Ruszajmy razem przez te dzikie chaszcze. Zobaczmy, jak możemy pomóc sobie.
zrzucam tą siekierkę pod siebie i biorę kolejny rekwizyt. Jest tam jakiś miecz, zgaduję? Mhm. No to biorę go i pokazuję nim do przodu przed siebie i idę, zaczynam nim machać, jakbym rzeczywiście starał się ściąć jakieś wyimaginowane krzaki albo krzewy, liście palmowe na przykład. Przemierzam te dzikie wyspy. Same dzikie zwierzęta i baśniowe kwiaty na mej drodze. Brygiet łapie cię pod rękę, udając, że idzie z tobą, a za tobą reszta różnych innych elfów. Wyskakuje taka makieta takiego drewnianego jaguara. Kopię go, po czym przebijam mieczem. Och, uważać musimy, bo ta wyspa dzika jest. Nie martw się. U mego boku nic grozić ci nie będzie. Och, przybyszu z dalekich wysp, toś mnie ochronisz. Tak Ruben zaczyna podnosić głowę i tak widać, że rusza się mu nos, zaczyna wyczuwać jakiś zapach, a przynajmniej udaje. A cóż tak ziele tak pachnie. Wychodzi kolejna postać, parę elfów, a z otoczenia się cofa. Wychodzi postać, która jest umalowana i zrobiona troszeczkę na mroczną elfkę, to znaczy jest bardzo blada, ma fioletowe na sobie ubrania oraz tiarę i też zaplecione włosy. Jam jest czarownicą tej wyspy. Mam tu ziele, które da wam siłę na przemierzanie go. Ruben tak zdziwiony, trochę nieufnie patrzy na kobietę. Danan przejmuje kwiaty. Dziękuję ci, przyjaciółko. Na pewno nam się przydadzą. Dana. Wszystkie elfy biorą sobie po kawałku tego kwiata. Wszystkie nagle padają na ziemię. Poza Danan, która chwyta sztylet. Trzyma go. W Och, stronę nie. Wyslota. Danan, odłóż ten sztylet. Coś z twym umysłem się dzieje. Nie rób coś, czego będziesz żałować. I odsuwam się tak delikatnie z rękami w jej stronę, nie trzymając miecza. Łapiesz ją? Dobra. Staram się ją przytulić tak, żeby nie wbił się we mnie ten nóż. Mhm. A widzisz, że nóż jest drewniany, więc... No tak, ale tak, żeby wyglądało chociaż. Ona opada w twoje ramiona. Po czym muzyka zaczyna grać troszeczkę ciszej. Wszyscy milkną na widowni. Ona otwiera oczy. Danan. Patrzysz w jej piękne, niebieskie oczy. Danan, czy to ty? Czy twe zmysły do normy wróciły? Kompletnie straciłam świat z mych oczu. Ale mam nadzieję, że krzywdy ci nie wyrządziła. Jedyną krzywdą, jaką mogłabyś mi wyrządzić, to stracenie cię. Tak krótko się znamy. U mnie tyle lat trzeba, by pożądać kogoś innego. A więc mamy plany na przyszłość, na lata, wiosny, zimy i jesienie, by razem ląd przemierzać. Patrzycie sobie w oczy głęboko i nagle słychać jakieś trzaski, jakieś stukanie. Orku, teraz twoja kolej. To ja w takim razie garbię się lekko, opuszczam bardzo nisko ręce, otwieram moją paszczę tak, żeby cały czas była otwarta i żeby było widać moje kły.
nie jadłem nic cały dzień, więc ślinię się. Nie piłem nic cały dzień, więc moje mięśnie są moja skóra jest bardzo napięta i wychodzę na scenę z moją włócznią trzymaną oczywiście na opak i z okiem na czole. Wychodzę takim krokiem, macham przed sobą cały czas, ryczę. Ja odsuwam Danan za swą rękę i podnoszę ten miecz. Dan, odsuń się. To cyklop! Pokonam go. Nic ci nie grozi, tak jak cię mówiłem. Nie mamy z nim szans. Moja magia jest tak słaba. Moja wola jest tak silna, że nawet cyklopa o głowę przewyższa. Jeśli są tam jeszcze drzewa tekturowe, chciałbym je wywrócić tą moją bronią. Niszczę wszystko po kolei. Jak się przewraca. Tylko takie pop o ziemię. Ja zaczynam wymachiwać tym mieczem. Ryczę. Aaaa! Wymachuję tym mieczem tak, żeby spróbować go niby wystraszyć. Widzisz u Kharu koło siebie takie atrapy kamieni też? Dobra. W takim razie chwytam jeden tak nad swoją głową i rzucam prosto w nich. Ale tak, żeby nie trafić, tylko gdzieś, żeby trafiło na przykład bardzo blisko nich. I ryczę. Ja odskakuję tak, po czym pokładę jedną nogę na tym kamieniu, który pode mnie rzucił Cyklopi. Cyklopie, twa siła, choć wielka, ma wola jest większa. Walcz na śmierć i życie. Rzuć proszę na występy. O, dobrze. Ruven oraz Ukharu. Jezu. Z przewagą. Z przewagą wam dam. Obojgu. 11. Tam trochę mało miejsca jest na scenie, żeby dobrze się zamachiwać bo ta łódź jednak zajmuje większość. 14. 14. No, ty jesteś bardzo przekonujący. Ale Ruven też oczywiście nie najgorzej. Może ruchy nie są tak niesamowicie zręczne, przecież jesteś obrońcą, więc też z tego to wynika. Ale co robisz w stronę potwora, monstrum? Staram się Czy to jest prawdziwy miecz? Czy to jest taki drewniany też? Drewniany. Okej, to próbuję tak ciąć go trochę po nogach, żeby może upadł. Delikatnie uderzam Ukharu oczywiście po tych nogach, staram się. To ja jak czuję te ciosy, to chciałbym się tak zatoczyć i upaść tak na jedno kolano, opierając jakby włócznie o ziemię Po czym i zaryczeć. jak Ukharu upada, to wbijam, w sensie wkładam mu miecz tak pod pachę, tą, którą nie widzi widownia, żeby wyglądało, jakbym go przebił. Tak prosto patrzę mu w to jedno oko. Kapitan Wyslow nigdy nie kłamie, a wola ma większa niż ojca mego. Czym go odpycham. I upadam na ziemię. Puszczając włócznie. Cała publiczność jest bardzo zaciekawiona. A jak się podoba Nell i Lloydowi? Nell ogląda z ogromnym zaciekawieniem, bardzo jej się podoba. Ja też. Lloyd zastanawiał się, po prostu czeka, aż mógł zacząć klaskać, żeby uhonorować te wspaniałe przedstawienie. Po czym elfy wstają wszystkie i udają, że wkładają deski, jakby to powiedzieć, do łodzi, że niby ją naprawiają. Danan stoi na takiej jakby trawie, na kwiatach, a Ruven na łodzi. Czy jeszcze kiedyś się zobaczymy? Pewien jestem, że nasze losy zostaną jeszcze splątane w najbliższej przyszłości.
Proszę, nie martw się. Na pewno spotkamy się jeszcze. I tak klękam przed nią. Oby bogowie sprzyjali nam. Oby bogowie nam sprzyjali, Wyslocie, mój ukochany. I następuje rozbrysk świateł. Takie iskry poszły, wysokie na 5 metrów, w różnych kolorach. I wszyscy, którzy uczestniczyli w przedstawieniu, kierują się na front desek tej sceny i się kłaniają. Ja również to robię. Haru też i trzyma, żeby nic mu nie spadło, to co mu zasłania krocze przypadkiem. Brawo! 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 Chciałabym wstać i zacząć klaskać. Ja podążam za Nel, też wstaję. Biorę ręce nad głową i klaszczę po prostu nad głową. Wychodzi oczywiście Lumière na sam przód. Dziękuję wszystkim za przybycie. To sztuka o elfach z wysp, z mroku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję aktorom, dziękuję sobie. Zapraszam do składania datków. Jeśli wszyscy schodzą ze sceny, no to ja też. No, tak, ja również. Ja tak mówię do Lloyda. To było takie romantyczne. Ich miłość została tak fantastycznie przedstawiona. Zgadzam się. Patrzenie na to było jakby coś takiego się budzi, jakby coś takiego się budziło w tobie. Wspaniałe doświadczenie. Zgadzam Trzeba się. uważnie obserwować karierę tego człowieka, który organizował to przedstawienie. Muszę przyznać, że dawno czegoś takiego nie widziałam. To było naprawdę fantastyczne. Aż mi się przypomniały czasy jeszcze 50 lat temu. Chciałabym podejść do tej skrzyni z datkami i wrzucić tam 2,5 sztuki złota. Dobrze. I ja też podejdę i wrzucę 1,5 sztuki złota. Dużo osób rozmawia o tym przedstawieniu, o tym, że bardzo ciekawa konwencja, że coś nowego, tak, że nie słyszeli, że nie jak nie to co w Imperium, że zawsze opowieść o Maewie i o Falcon's Reach. Chyba innym też się podobało. Też mi się tak wydaje, ale nic dziwnego. Lloyd tak się uśmiecha, widząc, że Nel zdecydowanie przeszło to zakłopotanie po tym wydarzeniu, że się cieszy, więc też się Lloyd cieszy. I zwraca się znowu do Nel. No co, jak myślisz? Powinniśmy chyba pogratulować naszym przyjaciołom za to wspaniałe przedstawienie. Zdecydowanie się zgadzam. I zaczynam ich szukać wzrokiem. Lloyd też. To wiecie, że są na tyłach tego wszystkiego. No to idzie. Wznosicie tam toast z resztą tak naprawdę aktorów, tych, którzy was przygotowywali. Weranda, tudzież Weronika, jak i Lumière, który jest nad wyraz zadowolony w końcu. Opijacie to. Dobrym winem. Bardzo dobrym winem. Bardzo, bardzo dobrym winem. Pierwsze co Haru pił chyba dzisiaj, oprócz śniadania. 300-letnie wino. Czy są jakieś takie butelki? W sensie one są. Jest jedna butelka na stole położona, czy jak to wygląda? To jest mała beczułka.
A, Taka 20-litrowa. mhm. Chcecie dowiedzieć się, jak smakuje? Tak, Tak. tak, tak, Czyli będzie rzut. tak. Tak. Możecie dopisać sobie plus 11. 25. Czyli... wyśmienite. 24. To wino jest takie orzeźwiające, takie słodkie, ale gorzkie zarazem. Pięknie przelewa się przez wasze gardła, jest takie gęste, zbite, bukiet smaków jest fenomenalny. Troszeczkę takiego czucia takiej trawy cytrynowej, ale oczywiście jest to... Akurat to jest białe wino, żeby wam powiedzieć. Ma w sobie coś takiego wesołego, że tak bym powiedział, w smaku. Jest takie ogrzewającego wnętrza, rozluźniające. No dobrze, przychodzi do was Nel oraz Loy. Gratulacje. Naprawdę niesamowite przedstawienie. Tak podchodzę do Ruvena. Dziękuję, chociaż szczerze mówiąc, muszę przyznać Ukharu, czy na pewno nie kłamałeś, że nie jesteś aktorem. Wyszło ci naprawdę wyśmienicie. Właśnie podchodzę też do Ukharu. Trochę tak lekko uderzę, bo tak po przyjacielsku. To tak w ramię. No to był prawdziwy cyklop. No teraz jak go zobaczę jakiegoś, to będę wiedział, jak dokładnie wygląda. Paru wie, o to chodziło. Nie ściął włosów, ale miał to. I też teraz próbuję ściągnąć tą kapustę z głowy. Ach, to była kapusta. No, z widowni to wyglądało jak normalnie łysa głowa, prawda, Nel? Troszeczkę włosów sobie wyrywasz podczas ściągania tego. Ukharu zastanawia się, czy da się to jeszcze opłukać i może zjeść. Albo chociaż dać Shodojowi. I w czym my pijemy te wino? My mamy kieliszki czy kufle? Masz kieliszki, O, szklane. nalewam do kieliszka jeszcze sobie trochę z tej beczułki i podaję Nel. Spróbuj. Naprawdę wyśmienite. Aż żal byłoby nie spróbować. Próbuję zdecydowanie. Osesek też może spróbować, ale Ukharu nie poda mu kieliszka. Ukharu, patrząc na minę Nel, chyba nie smakuje. Aż tak. Muszę przyznać, że w Irelanie zdarzało mi się próbować lepsze. Ale to jest naprawdę dobre. Może rzeczywiście w Airolanie mają bardziej wykwintne wina. Sam Mamy też nie czas pijałem. na robienie Ach. ich. Na pewno. Pamiętajcie, że wino to jest tylko dodatek do świętowania waszego sukcesu. Naprawdę, jeszcze raz to powtórzę. Było wspaniale. Z Nel jesteśmy jednogłośni. Ukharu nie Zgadzam się. powiedział, że to sukces. Gniewie, ile otrzyma zapłat. Och, Też Muszę przyznać, że miłość elfów została fantastycznie odegrana. myślę, że miłość Szaladinów, a raczej to jak my pożądamy kobiet, też zostało dobrze odegrane. Możliwe, nie wiem, nie znam się na szaladinach, ale jak mówię, to jak pięknie się nie spieszyliście. Cudownie. To było cudowne złapanie momentu. Ukharu ma nadzieję, że Oseski też to tak odebrały. I że zrozumiały. tam się zgodzę. Dla mnie było to znaku takiej prawdziwej miłości, że jeśli kochają, to poczekają. Mają czas przecież, żeby podjąć właściwą decyzję i celebrować swoją miłość. Właściwie Lloydzie chodziło o to, że elfy nigdy się nie spieszą w wyborze swojego partnera. Zawsze dają sobie wiele czasu i zajmuje to nam co najmniej 100 lat wyznanie komuś miłości. To dużo.
To naprawdę romantyczne. Wiem. Orkowie muszą się śpieszyć. Jak ork nie ma... Jak ork nie ma potomka do 25 zimy, to taki ork słaby. Według większości. A Szaladini w sumie lubią się śpieszyć. Ciekawe akurat. No ale to wynika z naszej kultury. Po prostu kto wie, kiedy podróż pójdzie nie w tą stronę. Nalewam sobie jakiegoś, jeśli jest jakiś wolno stojący kieliszek, to wezmę, naleję sobie i wzniosę do góry za przyszłe sukcesy. Wypiję za to. To też znoszę w takim razie teraz. Ja nie mam kieliszka, ale... Są jeszcze w sumie jakieś puste kieliszki? Już wszystko jest zabrane. Mógłbyś ze stołów komuś ukraść, jakbyś chciał. Nie, mam... Albo możesz od razu po prostu z beczki ustawić się pod nią i lać Tak, sobie chcę to zrobić. w porządku. Każdy na ciebie patrzy, trochę otwiera oczy, no ale to zostało przeznaczone dla ekipy, że tak powiem, od przedstawienia. No ale nikt ci nie zwraca szczególnie uwagi, więc Ukharu proponuje, żebyśmy jak najszybciej zawinęli się z miasta. Ta kobieta z banku zadaje dużo pytań. Ukharu musiał skłamać. Z tego co mówiła, to z wami rozmawiała jeszcze wcześniej. To prawda. To prawda z Lloydem. Bolała mnie bardzo głowa i nie bardzo byłam w stanie z nią rozmawiać. Ciężko ją było spławić. W takim bądź razie bierzemy datki i wyjeżdżamy. I tak nie mamy opłaconych pokoi, chociaż sugerowałabym przypomnę tylko, że macie klucz. znalezienie naszych rzeczy, które pewnie są w pokoju. Wydaje mi się, że wzięliśmy wszystko, jak wychodziliśmy, przeczuwaliśmy, że mogą nas od razu wygnać. Pamiętam, że coś takiego było? Jedzenie zostawiliście w środku. Jedzenie i jakieś duże torby pewnie też. Może Ukharu i Ruwen pójdą po zapłatę, a Nell i Lloyd pójdą po rzeczy i spotkamy się przy wozie. Niech tak będzie. Tak. Czy ja widzę Wiktorię? Weronikę. Weronikę. Mhm. To chciałbym do niej podejść. Weroniko, czy mogłabyś ułożyć mi mój jeden ogromny warkocz? Ona jest trochę zajęta piciem i trochę celebracją, więc rzuć proszę na perswazję, bo może jej się nie chcieć po prostu. Dobra. Perswazję. 6. Ruwen, a moglibyśmy jutro. Niech Ruwen się nie przejmuje. Ukharu mu zrobi. Ja chciałbym w sumie... Dziękuję, Ukharu, ale poradzę sobie. Chciałbym pójść tam, gdzie ona mi robiła te warkocze i po prostu szczotkę czy coś tam i wziąć i sobie samemu ułożyć swój. Wziąć. No dobrze, no. Dobrze. No to tak po swojemu, to już wiadomo, żadnego rzutu nie będziemy robić. Co dalej? Jakie dalsze plany? Tutaj jest jeszcze parę rzeczy, które można zrobić, no ale... Tak? Na pewno chcę się przebrać w swoje ubrania jak O, najszybciej. no chcę się ubrać, tak. Po prostu zrzucam te rajstopy, tam ugniatam resztą ubrań po prostu w tej skrzyni i przydziewam swoje szmaty, że tak powiem. Ukharu tam jest zimno naprawdę bez ubrań. Tak ci zimno było przez spektakl. Jeszcze bardziej podkreśla mięśnie. Ja też chciałbym później znaleźć tego jakby mężczyznę, który nas zatrudnia.
Ja w sumie kieruję się po prostu za Ukharu. A ja w tym czasie wyruszę z Lloydem w stronę domku. Dobrze, no to nie jest tak strasznie daleko od centrum, więc przechodzicie tak naprawdę 2 uliczki i jesteście już pod Chudym Cielakiem. Okej, w takim razie... Lloydzie, weźmy nasze rzeczy, które zostały w domkach i myślę, że możemy oddać klucz. Oczywiście. Ty masz klucz? Ty masz klucz. Biorę, tak wychodziłem ostatnio. Wchodzę i otwieram drzwi. I szukam w domku rzeczy, które zostawiliśmy. Te jedzenie, Staram się troszeczkę też tam ogarnąć tą balę tam ułożyć prosto. Ja nic nie sprzątam, ja po prostu biorę torbę Ruvena, zarzucam ją na ramię. Biorę jakieś tam pozostałości jeszcze, które zostawiliśmy i wychodzę. Dobrze. Widząc, że Nel wyszła, to ja też przestaję właściwie sprzątać i wyjdę z nią. Nie chcę zostawać samemu w tym domku. No i dobrze. I? Teraz pójdę oddać klucz. Dobrze, ja właściwie pójdę po nasze konie. Jasne. Zapakuję to na wóz. Jasne, dobra, to do zobaczenia przy bramie. Do zobaczenia. Idę do Chudego Cielaka. Niewiele osób znajduje się przy stołach, natomiast każdy jest zajęty posiłkiem. Jest wieczór, więc to bardziej kolacja. Większość osób będzie szło spać pewnie niedługo. Podchodzę do lady. Wyjmuję klucz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę, oto nasz klucz do domu. Jeszcze 4 sztuki złota. Za co? Za nieoddanie klucza. Przecież oddałem. Tak. W nocy. Panie wybaczy, ale Przepraszam, ale ze względu na to, że nie miałem klucza, nie mogłem wynająć tego pokoju, więc albo wybaczy. wynajmujecie na kolejną noc, albo proszę zapłacić za szkody, które poniosłam. Panie wybaczy, nie wiedziałem o tej zasadzie, kiedy trzeba oddać klucz. Tej nocy już nie jesteśmy w domku, więc nie wiedziałem, że już go oddać. Mogę dać pani 2 sztuki złota. 4 sztuki złota. Normalnie bym dostała prawdopodobnie za ten pokój, szczególnie pieniądze, ponieważ dużo osób przyjechało zobaczyć przedstawienie. Wyjmuję. Bez słowa. Po prostu szybkim ruchem daję jej 4 sztuki złota i już bez żadnych już zwrotów grzecznościowych po prostu wychodzę. No dobrze. Idę do bramy. Jasne. Ukharu, Ruven? No my szukamy... Szukamy tego gościa, który miał nam zapłacić. A, to on tam jest. Leje to wińsko. Podchodzę do niego. Co? Ukharu chciałby zapłatę za występ. Kolega Ruven Jest pyta- też. Spytam jeszcze tylko, Ukharu, Ruven, ile wypiliście tego wina tak około? Myślę, że 2 kieliszki, No, no 2, i 3 max. podłożyłem się pod beczkę. Okej. To Ruven, możesz rzut na kondycję, proszę. Okej. 6. Oj! Czujesz, że potrzebujesz
każdemu napotkanemu po drodze opowiedzieć o morzach, może jakąś pieśń zaśpiewać. Czujesz, że szkoda tych smutków, trzeba się cieszyć. To tak ci dam tylko wskazówkę. Pieniądze? Tak! Pieniądze! Jutro. Musimy podliczyć. A czy Ukharu się trochę śpieszy? Czy Ukharu może sam podliczyć i rozdzielić? Nie, bo to trzeba wszystko przeliczyć. Poszło do banku. Do banku. To na pewno dostanie Tam kurier już chyba poszedł z tą skrzynką. Ukharu. Ja widzę jeszcze gdzieś tego kuriera. Chyba idzie z nią na jakimś takim wózeczku. Dobra, Jest już blisko. Dobra, tam. biegnę w jego stronę. Staram się nadążyć na Ukharu, nie wywracając się przy tym. Okej. Rzuć na zręczność, proszę. Ja czy Ruwen? Nie no, Ruwen, no ty nie jesteś pijany. Czy on też nie jest bardzo, ale 9. tak zachowujesz równowagę, tam potknąłeś jakieś krzesło, jedynie się przewróciło, to nic. Dobrze, dobiegacie. Taki gość w sile wieku. Grubszy, ale nie najgorzej zbudowany. Ukharu przeprasza. Czy to pieniądze Nie ma za co. dla aktorów? No? Chyba? Nie wiem. Bo Kazane mi było skrzynię przewieźć. Ukharu miał przeliczyć pieniądze w skrzyni. Tak? Tak, pan. Pewnie sprawdzić, ile jest. Reżyser nas wysłał. I ja tak opieram się na nim trochę. Słuchaj, mówiłem ci kiedyś o tym, jak wyglądają morza. Nie znamy się. W sumie nigdy się nie widzieliśmy. No to Skąd mam wiedzieć, że to wy? wiesz, ile mam ci do opowiedzenia. To ty grałeś. To... A ja was znam! To wy graliście na przedstawieniu. Tak, Ukharu grał. No, ja Ale też nie wiem, czy mogę wam dać. Nie, No Ukharu nie chce wziąć. Ukharu chce tylko przeliczyć. Przeliczyć. Tam dużo tych monetek. Mamy czas. Rzućcie opoje na perswazję. 16. Dobra. Naturalna jedynka. Ukharu. Tak. Ty jesteś takim orkiem. Orków nie ma, nie znam. Ty jesteś taki ork. Ukharu ork. Może... Czy ty nie być taki ork? Ukharu nie taki jak reszta orków. Ukharu trochę uważa, że reszta orków głupia. Chłopie, jak ci na imię? Powiedz. Damian? Jak to było? Przypomnij. Witold. Witku. Ukharu, on ma złote Dobra, serce. patrzcie tam do środka, ale szybko. Dobra. Chcę szybko przeliczyć mniej więcej ile tam jest. Okej. Szybko to ciężkie słowo. Znaczy Bo inaczej. tych monetek jest sporo. Ja chciałbym w sumie Witolda zagadać. Tak, to żeby- ja chcę po prostu liczyć. Ja chcę Dobrze, zagadywać Witolda, żeby miał więcej czasu. To Ruwen gadaj. Nawijaj makaron na uszy. Witku, ja ci opowiem historię. Jeszcze kiedy byłem małym szaladinem, moja matka zabrała mnie na pierwszy rejs między moimi rodzinnymi wyspami. Muszę ci powiedzieć, że te jaskinie, które przemierzyliśmy, płynęliśmy do niej jak w nieznane. Było ciemno, jak w jaskini, lecz nie było sufitu widocznego, ani podłogi, która znajdowała się pod jaskrawo-błękitnym oceanem. Ukharu znasz już ilość. Napisałem na kanale. I płynęliśmy do niego i nie uwierzysz. Wyskoczył na nas
wielki krab morderca Ja bym chciał sobie teraz wtargnął nam. przypomnieć, ile było aktorów mniej więcej, ile było osób zaangażowanych w to wszystko. Mm, Tak plus minus, nie? dobra. To byłeś na pewno ty, był Ruben, była Brygiet, była taka, która grała jakby mroczną elfkę. Ze 3 elfów. Była No i- Wiktoria, Weronika. Weronika, no i Lumière. I to tyle w sumie. No tam chyba jeszcze jakaś osoba była od ustawiania sceny, to 10 osób. Mm. No i ten krab morderca wtargnął nam, porozpieprzał deski na naszym okręcie, Ja- ale nie bój się, Witoldzie. Ja widzę, że jakby Witold jest serio, jakby pilnuje tego złota, czy... Tak trochę słucha, trochę nie. A co, masz coś w planach? Skrzynka i w nogi? No nie cała skrzynka, ale chciałem wziąć po prostu naszą zapłatę, moją i Ruvena. Dobra, ile byś chciał wziąć? 30 sztuk. 30 sztuk. No dobrze, no to rzut na zwinne dłonie. Czy się uda? To nie jest dobry dzień na coś takiego. Aha, dobra. Nie, to nie jest Tak. jeszcze ten rzut, spokojnie. Nie, bo... 6. O, 6. Ej, co tam robisz? Nie Ukaru patrzy. Dziwny wygląd. Jak popatrzy, wygląda jakby była okrojona. I podaje mu jedną monetę. Dobra. Ukaru przeliczył. Zgadza się. Może iść do banku. Dobra, Ruven, rzuć na wiedzę. Tak ogólnie. Wiedzę? Nie, inaczej. Rzuć na intuicję. Okej. 9. Nieważne. No nic. No to... Wracacie, rozumiem? Mhm. Widzicie, jak Mhm. skrzynka smutnie ląduje na terenie banku. I jako karu dużo było. Ukaru ma pomysł. I idę szybko do tego Lumiera. Ukaru ma pytanie. Czy pieniądze zostaną w banku? To Ukaru No będzie mógł je tak. odebrać w Talongardzie. Jakim bardziej? Dobra, szukam kogoś bardziej trzeźwego. Brygiet tam w sumie jest. Okej, to idę do Brygiet. Ale przedstawienie. Witajcie. Ukaru ma prośbę. Tak? Ukaru i Ruven muszą już jechać, ale zapłata będzie dopiero jutro. Czy Ukaru może poprosić Brygiet, żeby kazała zapłatę Ukaru i Ruvena pisać na ich konta? Kurczę, nie wiem, czy mogę coś takiego zrobić, ale możesz rzucić na perswazję. Nie no. 4. Nie wydaje mi się, żeby pozwolili mi na coś takiego. Myślę, że powinniście po prostu zaczekać. Bank nie jest otwarty, prawda? A wydaje mi się, że już jest zamknięty. Źle. Bardzo źle. Jakby Ukaru dał pismo, Nie, naprawdę. no nic. Miłego Nie. wieczoru. Nell Lloyd już trochę czekacie na Ruvena i Ukaru. No, ja zgarniam Ruvena. Ich ani widu, ani słychu. Musiałem zapłacić 4 sztuki z jakiejś kary. Kary? Kary za co? Wyobraź sobie, że... Wyobraź sobie, że kara jest za to, że nie oddaliśmy klucza przed wieczorem. Uważam, że to skandal takie praktyki. Nie chciałem robić sceny, ale wkurzyłem się bardzo. Ja po drodze mówię Ruvenowi, Ukaru obliczył 440 monet. I... to chwila, naprawdę? Tak. Ukaru też zliczył 10 istot, które... Łapę tak Ukaro za twarz, omijając jego wielkie zęby i
patrzę mu prosto w twarz. Czemu nie buchnęliśmy skrzyni? Ukharu nie jest złodziejem. Czy Ruwen może przestać? Pieniądze. Puszczam go. Pieniądze zarobione. Mój talent zmarnowany. Ukharu uważa, że wystarczy poczekać. Ukharu chciał wziąć 15 sztuk złota na głowę. Hej wy, hej! Podchodzi do was podejrzany mężczyzna. Ręka na rękojeść. Ja tak od razu do niego podchodzę. No, co tam? Chcecie kupić magiczne kości? Ukharu nie ma nawet pieniędzy na jedzenie. Jakie? No to spływaj. Jakie Magiczne kości. A co takiego w nich magicznego? Pozwalają ci wygrać każdą partię kościanego pokera. A za ile? Za 14 sztuk złota dla ciebie. 14. O, chłopie. Dobra, dawaj za 10 i opowiem ci coś, czego nikt nie wie. Sprzedam ci taką informację. Nie, bo już 6 kupców mam. Płacisz czy nie? Dobra, wiesz, mam te 14 sztuk złota i daję mu. Dzięki, to ja spływam. Ale, ej, moje kości. Łapek, chcę go złapać. Ja chcę mu zastawić drogę. A on wyjmuje 6 kości i ci podaje. Okej, biorę je. Powodzenia. Dzięki. Na mnie sprowadziły tylko ruiny w mojej rodzinie. Okej. Odchodzi. Czy ja czuję coś magicznego? I w sumie jakie to są kości? To są z kości słoniowej, drewniane? Są czarne z drewna. Z oczkami. Aha. Widzisz na nich zamiast jedynek mają symbol, który ci się w sumie nie podoba. Jaki jest to symbol? Ten symbol to symbol piratów. O, patrzę na nie. Ty, Ukharu, wiesz co to jest? I pokazuję mu ten symbol. Chwilą to jeszcze było 14 sztuk złota. Nie, mam na myśli ten symbol i tak palcem pokazuję. Jak prosto wygląda na ten niego. symbol? To. Czaszki ze skrzyżowanymi piszczelami. Okej, dobra, czyli tak jak u nas, okej. To czaszka. I 2 kości. Wiesz kogo to symbol? Grabarzy. Chciałbym. Jedna rzecz tylko się pomyliłem. 5 kości, nie 6. To sobie zapiszę. Albo nie, 6 kości. Niech będzie już tam. Jedną w gratis. Chwilkę. Zapasowo. Są 6ścienne. Chciałbym, żeby był to symbol grabarzy, bo oni chociaż prostą i szczerą robotę wykonują. A to, mój drogi, jest symbol frajerstwa. Symbol kradzieży i bycia najgorszym chujem na morzu. Słyszycie gdzieś tam zawodzącego Ruvena. Chyba idą. Ja chowam sobie do tej małej torby te kości. Jasne. A co do magii, czy coś od niej wyczuwasz, rzuć proszę na arkanę. Dobra. To jest wiedza. Choć raz, proszę. 6. Nie masz wiedzy aż takiej na temat rzeczy magicznych, żeby to cokolwiek ci powiedziało. Wyglądają jak Dobra. zwykłe kości, może są najzwyczajniejszymi w świecie kośćmi wykonanymi z drewna i tylko symbolem. A może są magiczne. To idę tak trochę podpierając się o Ukharu. To idę po prostu w stronę wozu. Spotykacie się już wszyscy. Przed bramą nie ma za bardzo osób. Jest ciemno.
Ukharu ma dobre i złe wiadomości. Ile można na was czekać? W ogóle patrz co mam. Okradłem frajera, patrz. 6 magicznych kości mi typek sprzedał za 14 sztuk złota. Czy któryś z was chce się przyjrzeć tym kościom? Ja chcę rzucić na arkanę. Dostaliście pieniądze za spektakl, to możecie sobie kupić. No. Ukharu ma 2 złe wiadomości i 1 dobrą w takim razie. Rzuć na arkanę. 23. To są naprawdę ładnie wykonane drewniane kości. Nie magiczne. Naprawdę ładne drewniane kości. I frajer za 14 sztuk złota je sprzedał. I chowam je. Ukharu przeliczył wszystkie monety. Było ich 440. To dobra Daliście wiadomość. 440 monet? Nie, tyle było ogółem. Okej, a ile Pierwsza dostaliście? zła wiadomość jest taka, że Ruven wydał 14 sztuk złota na kości. Ale czemu aż tyle? No ale to co są- robiliście, to możecie. Poczekaj, ale to są zwyczajne kości. To się wydaje za dużo. Jakie zwyczajne. Gość mówił, że magiczne. Że zawsze nimi wygrywasz. Ruben, czy ty jesteś pijany? Ruben, myślę, że on cię oszukał. Lloyd, czy chcesz oszacować wartość takich kości? Jak najbardziej. To poproszę na wycenę też wiedzę. 13. Myślę, że są warte coś tak pomiędzy 3 a 5 sztukami złota. Jedną cyfrę zgadłeś ceny. Ale jeszcze jedynkę dostawiłeś. O, Przepłaciłeś o 10 sztuk złota mniej więcej. ten frajer mnie oszukał. Ukharu, w tył zwrot. Idziemy frajera za szmaty pociągnąć. Drugą złą wiadomością Ukharu jest to, że zapłata będzie dopiero jutro rano. O nie. My oddaliśmy już klucz i zapłaciliśmy karę. Ukharu ma pomysł. Ukharu jest głodny i nic nie jadł. Idzie zapolować. To z Jaki nami. pomysł? No Sasek jest ślepy. W nocy. A reszta nie wiem. Też jesteś pewien, że chcesz polować. A jaki Nel ma plan inny? Zostało mi jeszcze 25 sztuk złota. Po prostu zjedzmy w Tutirimi. Tam przynajmniej dają mięso. Ruven zawsze może iść po prostu znowu po rybę. Może iść po rybę. Nawet już wiem, gdzie są. Podam malutką poradę, że to jezioro wybiega też poza zakres miasta, więc w czystej teorii od południa centralnie, tak jak jechaliście, możecie spróbować tam łowić lub możecie polować w okolicznych lasach, ale wiecie, że niedaleko jest Iroland. Więc Możemy złowić rybę na południe od miasta. Ukharu też poszedłby zapolować. Domyśla się, jaki jest problem. Niedaleko jest Iroland. Dlatego może Nel pójdzie z nim. Czyli nocujemy dzisiaj poza miastem? Chciałabym zobaczyć, jaka jest pogoda. pochmurno. Czyli tak, ale tak może padać, raczej nie. Oj, ciężko takie rzeczy przewidzieć. Możesz rzucić na naturę w czystej teorii. Zobaczymy, co nam rzut powie. 10. Nie jesteś w stanie dokładnie powiedzieć. Może tak, może nie. Myślę, że nie jestem pewna, ale myślę, że jeżeli byśmy spali pod gołym niebem, mógłby nas zastać deszcz. O 1 minus. Drugi plus taki, że są chmury. A kiedy są chmury, noce nie są aż tak mroźne. No, będziemy musieli razem kupić na pewno namiot na takie okazje. Mamy wóz. Mamy.
Ale bez dachu. Można spać pod wodą. Raz na wozie, raz pod wozem. Ukharu ma taki plan. Ukharu i Nel idą polować. Ruven i Lloyd idą nad jezioro łapać ryby. Ukharu, myślę, że polowanie nie jest naprawdę dobrym pomysłem obok airlańskich lasów. Ale Ukharu nie zamierza wchodzić do Irlanu. Tak, ale nie będą na nas przez to dobrze patrzeć. A czy Ukharu może chociaż pozbierać grzyby? Tak, To Ukharu idzie pozbierać grzyby. ale z szacunkiem. Dla natury. Ukharu zawsze szanuje naturę. Pójdę z tobą. Bierzemy wóz ze sobą. No i nasze konie. Wierzchowce znaczy się. Dobrze. No i chyba zamierzamy rozbić obozowisko gdzieś poza murami koło tego jeziora. Ruwen wczłapuje się na ten powóz i się rozkłada po prostu. Uwen, to nie mieliśmy łowić ryb teraz? No ale chyba jedziemy. No dobra. Wdrapuje się też na wóz. I będziecie po prostu od południa, od południowej części jeziora chcecie zostać, tak? Czyli okrążacie całkowicie miasto oraz same jezioro. No chyba tak. Dobrze. Zatem opuszczacie Eridans Crossing. I tu zrobimy sobie malutką przerwę.